Witajcie w kolejnej objazdówce. W tym odcinku przejedziemy niemal 4000 km. Zaczniemy od jeziora Balaton, przenocujemy w Rimini i odwiedzimy San Marino. Następnie zobaczymy Florencję, kolebkę renesansu. Po czym wybierzemy się w rejs po Cinque Terre, na wybrzeżu Ligurii, gdzie zaliczymy 3 z 5 urokliwych wiosek. Ostatnią bazą będzie Lazis nad jeziorem Garda, skąd będziemy latać naokoło, między innymi do Werony i na górę Baldo. Stamtąd przez Alpy przebijemy się z powrotem na polską ziemię. Zapraszam na 4. odcinek objazdówek. Na pierwszą bazę wybraliśmy wioskę Hevis, położoną kilka kilometrów od jeziora. Tereny nad Balatonem są bardzo urokliwe. Po drodze mijamy niekończące się pola słoneczników i przede wszystkim malownicze winnice, typowe dla tego regionu. Zaczęliśmy od wędrówki po zielonych terenach w okolicach miasteczka Tichany, zwanego węgierską Prowansją, ponieważ klimat półwyspu sprzyja uprawie lawendy. Ale kwitnie ona na przełomie czerwca i lipca, przez co tym razem się nie załapaliśmy. Idziemy żółtym szlakiem na wieżę widokową, skąd rozpościera się mega panorama. Szlaki prowadzą przez jeziora, wzgórza i miejsca, gdzie natura robi prawdziwe show. To już Tichany. Małe, ale bardzo ładne miasteczko. Na każdym rogu można znaleźć lawendowe gadżety i masę knajpek. Z opactwa benedyktynów mamy super widoczek na jezioro. Był to bardzo fajny, 10-kilometrowy szlak znaleziony na Komód. Przyznam szczerze, że nie spodziewaliśmy się po nim fajerwerków, ale dał radę, mimo tego, że nie zastaliśmy gwoździa programu, czyli wspomnianej już 5-krotnie lawendy. Obiady i kolacje jadaliśmy w Hevis, w klimatycznych okolicznych knajpkach. Na wieść o tym, że jesteśmy z Polski, witano nas bardzo serdecznie. W jednym z lokali Grajek odegrał kilka polskich szlagierów na skrzypcach i akordeonie, tworząc bardzo przyjazny klimat. Przez chwilę zastanawialiśmy się nad przeprowadzką. Przy takiej gościnności, dobrym jedzeniu, piwku i tanim lokalnym winie trudno było wyjść z lokalu. Kąpieliska nad Balatonem są fajnie zorganizowane. Strefa wypoczynkowa znajduje się na trawniku, co naszym zdaniem jest na plus. Dno jest piaszczyste, a woda bardzo przyjemna. Ma dość nietypowy kolor, co wynika z płycizny jeziora i jego składu chemicznego. W licznych punktach gastronomicznych można kupić piwko i jedzonko, w tym popularny lokalny placek, czyli langosz. To już miasteczko Kestej, słynące z potężnego pałacu Fesztetic, otoczonego przepięknym parkiem. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybyśmy nie weszli na najwyższy punkt w okolicy. Na tym kończymy węgierską część objazdówki. Rano wyruszamy do Italii, naszego ulubionego europejskiego kraju. Na pamiątkę zabraliśmy ze sobą lokalne wino sprzedawane na każdym rogu. Prawie, ale kto szuka, ten znajdzie. Pierwsze wrażenia z Węgier mam bardzo dobre. Choć momentami zajeżdżało PRL-em, to nadrabiały to super krajobrazy, pyszna kuchnia i świetni ludzie. Rimini razem z przylegającymi dzielnicami tworzy jeden z najdłuższych odcinków plażowych Adriatyku, mający aż 15 km długości. W samym miasteczku jest parę zabytków, jak choćby zamek z XV wieku, most Tyberiusza i najstarszy łuk triumfalny we Włoszech. Generalnie nic, co by nas jakoś super interesowało. I nie oszukujmy się, większość ludzi przyjeżdża tu, żeby naładować baterie słoneczne, plażować i jeść włoskie jedzonko. Odrobina chilloutu, makaronu, owoców morza, peroni i
człowiek od razu staje się jakiś szczęśliwszy. Zaraz po śniadaniu ruszamy w stronę Florencji, ale najpierw szybka wizyta w San Marino. Jest to 5. najmniejszy kraj na świecie, z populacją zaledwie 34 000 mieszkańców i potężną armią liczącą 80 żołnierzy. Jednocześnie jest najstarszą republiką, założoną w 301 roku. Twierdza jest w świetnym stanie, a widoki z murów zobaczcie sami. San Marino nie ma prezydenta. Na czele rządu stoją 2 regenci. Nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale zapłacisz tam euro. Kadra San Marino zajmuje niechlubne ostatnie miejsce w rankingu FIFA, mimo niedawnego zwycięstwa z Liechtensteinem w meczu na szczycie Ligi Narodów. Spacer po Florencji jest trochę jak podróż w czasie, gdzie każdy krok przenosi cię do epoki wielkich artystów. Tworzyli tu m.in. Leonardo da Vinci, Donatello i Michelangelo Buonarroti. Właśnie do mnie dotarło. To stąd wzięły się imiona wojowniczych żółwi ninja. Nie jesteśmy typem muzealistów, ale nawet pobieżne obejście głównych punktów wystarcza, by zrozumieć, dlaczego miasto zachwyca od wieków. Dla mnie wygrał widoczek z placu Michała Anioła, Most Złotników i Starówka. Wręcz rojąca się od zabytków z niesamowitą katedrą na czele. To prawdziwy raj dla miłośników sztuki. Baza morska w La Spezia jest jednym z kluczowych portów wojskowych Italii. Gości znaczną część tutejszej marynarki wojennej, w tym kilka fregat, niszczycieli i statków pomocniczych. Fani militariów mogą zwiedzić Muzeum Morskie w pobliżu głównej bazy marynarki. Naszym targetem na dziś jest rejs po Cinque Terre, co dosłownie oznacza 5 krain. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych we Włoszech, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z oddali widać już nasz pierwszy cel, Rio Maggiore. Miasteczko, które zachwyca kolorowymi domkami przyklejonymi do stromych zboczy, które wydają się wpadać wprost do błękitnego morza. Znajduje się tu także słynna Via dell'Amore, ścieżka miłości, która prowadzi do sąsiedniej Manaroli. Po 2 godzinkach zwiedzanka, speedboat zabiera nas do Monterosso al Mare, które w przeciwieństwie do poprzedniego miasteczka ma plażę. Nie omieszkaliśmy zanurzyć stopę. Ten lipiec był wyjątkowo upalny. Idąc w lewo po schodkach, zaraz po wyjściu z przystani, dotrzemy do pomnika świętego Franciszka. Polecam choćby dla samego widoczku. Co ciekawe, przed powstaniem kolei w 1874 roku Cinque Terre było praktycznie odizolowane od reszty regionu, a dostęp do wiosek był możliwy głównie drogą morską lub pieszo przez górskie szlaki. Trasy samochodowe powstały tam dopiero około 50 lat temu, ale są mega wąskimi, stromymi drogami, które są wyzwaniem dla kierowców. Ostatnia wioska nie różni się zbytnio od pierwszej. Spodobały mi się skoki ze skały. Dodatkowo rozwiązałem jedną z życiowych zagadek. Zawsze zastanawiałem się, w jaki sposób usypywane są te kamienne falochrony.
Na tym kończymy tę kilkugodzinną wycieczkę. Zawsze miło jest popływać łódką, szczególnie w tak malowniczych miejscach, jakimi bez wątpienia są miasteczka Cinque Terre. Widać spore zadowolenie po tej uśmiechniętej facjacie. Zobaczcie na tego wariata. Opala się na tratwie na środku morza, jakby nigdy nic. Luzik. Level 1000%. Włochy to niesamowita mieszanka tradycji, kultury, pysznego jedzenia, pięknych krajobrazów i wyluzowanych ludzi. Ostatnie noclegi zarezerwowaliśmy w Lazize nad jeziorem Garda. Zobaczymy, czy jest tak ładnie, jak wszyscy mówią. Idziemy obczaić zachód słońca. Po drodze w oczy rzuca się XIII-wieczny zamek, wybudowany przez dynastię Scaligerów. Rodzina ta miała wpływ na rozwój wielu miast w regionie, w tym Werony, gdzie znajdziemy ich kolejną fortecę. Chyba nie ma się do czego przyczepić. Po śniadaniu wynajęliśmy rowery w cenie kilku euro za godzinę. Jedziemy obczaić lokalne trasy. Jednym słowem, rewelacja. Gdyby nie ten upał, jeździlibyśmy codziennie. Wieczorem udajemy się do pobliskiej Werony, gdzie zobaczymy m.in. wspomniany wcześniej zamek. Obawiałem się, że miasto jest przereklamowane przez historię o Romeo i Julii, ale chyba każde miejsce jest tam zadbane i cieszy oko. Scaligerom nie można odmówić rozmachu. Zamek i most Castelvecchio to potężna twierdza, która przez ponad 400 lat nie została zdobyta. Udało się to dopiero Napoleonowi w 1805 roku. Naprawdę super starówka. Nic dziwnego, że Werona gości co roku około 3 milionów turystów. To był bardzo fajnie spędzony wieczór. Nie zabrakło pizzy z oliwą czosnkową, choć w tym regionie zdarzało się, że mieli tylko ostrą papryczkową albo bez dodatków. Verona ma swoje własne koloseum, znane jako Arena di Verona. Ogromny amfiteatr z czasów starożytnych, zbudowany w I wieku naszej ery. Arena jest przede wszystkim znana z występów operowych, które odbywają się w jej wnętrzu. Z kolei symboliczny balkon Julii, choć stał się jednym z głównych punktów turystycznych miasta, nie znajduje się w rzeczywistym domu Capuletów, ponieważ to tylko część literackiej legendy. Góra Baldo to ostatnie miejsce, które chciałem wam pokazać. Im dalej na północ, tym bardziej górzysty staje się teren. Podjazd wiedzie wąską, krętą drogą, więc trzeba się trochę namęczyć. Wjedziemy na szczyt góry kolejką linową ze stacji Malcesine. Bilety można kupić z wyprzedzeniem online, albo tak jak my, na miejscu w kasie.
najbardziej spektakularna kolejka, na jakiej byliśmy. W niecałe 10 minut pokonaliśmy około 700 metrów w górę. Na szczycie, oprócz niesamowitego widoku, znajdziemy knajpkę, górskie szlaki, pasące się krówki oraz pas startowy dla paralotniarzy. Tym optymistycznym akcentem dotarliśmy do końca tej relacji. W 2 tygodnie zjeździliśmy spory kawałek Europy. Mam nadzieję, że podobało się Wam to, co zobaczyliście i że każdy znajdzie w tym filmie coś ciekawego dla siebie. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrybować kanał i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach. Na pożegnanie urywki z przejazdu przez Alpy. Tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych podróżach.